gdzie na Costa Blanca można mieć luksus w bardzo, ale to bardzo rozsądnej cenie. Ale teraz uwaga, po mojej lewej ręce jest Costa Blanca, a po mojej prawej ręce, tu, dokładnie tutaj, zaczyna się Costa Calida. Dokładnie tutaj jest granica między regionem Walencja a regionem Murcia. Co to oznacza? To oznacza dokładnie same plusy. A jakie plusy? Zaraz powiem. Miejscowości, o których chcę powiedzieć, gdzie właśnie jest ten luksus w bardzo, ale to bardzo rozsądnej cenie, są dokładnie za mną, tam gdzie jest ten zielony słup, jest dokładnie granica między regionem Walencja a Murcia, a one leżą lekko w tamtym kierunku. Już w Murcji, dosłownie tuż przy granicy z Walencją, ale już w Murcji. I z tego wynikają same plusy. Ponieważ na Costa Blanca są troszkę ładniejsze plaże, na Costa Calida tam dalej są bardzo ładne plaże, ale tutaj bliżej na te plaże jest na Costa Blanca. Natomiast to, że te miejscowości leżą już w regionie Murcia, to są same plusy. A jakie? Przede wszystkim kupując nieruchomość. Jeżeli mówimy o rynku pierwotnym, to płacimy VAT w wysokości 10%. Płacimy podatek AJD, który wynosi 1,5% i to jest wszędzie takie samo. Oczywiście plus koszty notarialne, agent, rejestracja, prawnik, to też może być około 1,5%. W przypadku rynku wtórnego tu już jest zasadnicza różnica. W przypadku rynku wtórnego w Walencji płacimy 10% podatku ITP. Zamiast VAT-u to wychodzi na to samo. 10% podatku ITP. Ale w Murcji płacimy tylko 8% podatku ITP, a 2% to jest już różnica. W zależności oczywiście od ceny nieruchomości to może być kilka, nawet kilkanaście tysięcy euro. A jaki jest drugi plus? Minus też jest. O minusie zaraz powiem. A jaki jest drugi plus na przykład? No drugi plus jest taki, i to jest bardzo istotne, że w tych miejscowościach, o których myślę, to są miejscowości San Pedro de Pinatar i San Javier, który leży zaraz obok, nie ma regulacji takich jak na przykład w regionie Walencji dotyczących wynajmu krótkoterminowego, czyli dotyczących tej licencji wód, Vivienda de Uso Turístico. Bardzo wiele miejscowości. Już takim ekstremalnym przykładem to jest Alicante, gdzie jest w ogóle moratorium na wydawanie licencji wód. To tutaj, w tych miejscowościach nie ma takich regulacji. Te miejscowości są otwarte na wydawanie licencji. Czyli tutaj kupując nieruchomość, czy z rynku pierwotnego, czy z rynku wtórnego, bo są tutaj i takie, masz taką możliwość, żeby jednocześnie wykorzystać to inwestycyjnie. Nie musisz oczywiście, ale taka opcja tutaj zdecydowanie jest. Jaki jest minus? No minus jest taki, że to jest 80 km od lotniska w Alicante. 80 km, ale jadąc autostradą AP7 zajmuje ci to 50 minut. Tu jest bliżej lotnisko, Murcia, międzynarodowe lotnisko w Murcji, ono jest 30 minut jazdy stąd, ale tutaj samoloty z Polski bezpośrednio nie latają. Z przesiadką tak. Bezpośrednio tu przylecisz z Wielkiej Brytanii i z Irlandii, z bardzo wielu lotnisk. Ale z Polski z przesiadką. To jest minus. Oprócz tego same plusy. A teraz pokażę ci te dwie miejscowości, pokażę ci nieruchomości z rynku pierwotnego i pokażę ci nieruchomości z rynku wtórnego, które są również bardzo interesujące. A te z rynku pierwotnego, które na przykład były kupione bardzo niedawno temu, czasami się pojawiają na rynku wtórnym. I to już masz 2% do przodu. Jedziemy zobaczyć. Dzisiaj mamy dzień targowy, także stragany porozstawiały się tutaj na ulicach. Praktycznie można kupić warzywa, owoce, jakieś ciuchy, jakieś buty. Praktycznie wszystko to, co na takich straganach się oferuje. No, miasteczko, powiedziałbym, zachowało taki charakter hiszpański typowo. To nie jest duże miasto. Ma, jak widzieliśmy, taki plac centralny całkiem ładny. Tam jest kościół. Oczywiście dookoła pełno knajpek, kawiarenek.
Trudno zaparkować oczywiście, chociaż są parkingi podziemne, są parkingi płatne, taki duży plac, na którym też stoją samochody w centrum miasta. Dużo ludzi, godzina 12, pełno ludzi. To jest normalny dzień, poniedziałek, więc to też ciekawe. Nie ma jakby dominacji ekspatów, raczej większość to są ludzie tutaj lokalni, chociaż ekspaci też są, to szczególnie było ich widać właśnie na rynku. Natomiast no taki charakter miasta, tak? No jest to miasteczko, które można w 10 minut po prostu przejść pieszo. Centrum tego miasteczka, oczywiście nie całe, ale centrum to 10 minut pieszo i praktycznie już możemy obejść je dookoła. Dotarliśmy do miejsca, które się tutaj cały czas rozbudowuje. To jest dosyć spore osiedle, tutaj są bardzo różne nieruchomości, bo tutaj mamy domy wolnostojące, mamy szeregowce, mamy bliźniaki, mamy apartamenty w takich właśnie małych budynkach jak to, takich niewielkich tutaj budynkach na przykład jak to, ale tutaj są właśnie apartamenty na sprzedaż, więc tutaj, o tam się jeszcze zupełnie mamy dźwigi, tam się to wszystko jeszcze buduje, rozbudowuje. Tutaj są nieruchomości z pierwszej ręki. Tam kawałek dalej, gdzie już mamy, no powiedzmy trochę starsze to osiedle, czy taki fragment, który został już wybudowany jakiś czas temu, tam już są nieruchomości z drugiej ręki, więc tutaj naprawdę jest wszystko, a od plaży to jest 5 minut jazdy. Tutaj rowerkiem do plaży dojedzie się w 15 minut. Natomiast to jest takie miejsce, które się nazywa, taka dzielnica, która się nazywa Lopagan i ona stanowi część właśnie tego San Pedro de Pinatar. O tutaj właśnie mamy jeszcze rozbudowujące się tu niedaleko jest szkoła, także tutaj też jest infrastruktura. San Pedro de Pinatar i San Javier mają jeszcze dodatkową atrakcję, bo one leżą nad Mar Menor. Mar Menor to jest taka laguna, która jest oddzielona od morza, ale połączona jeszcze z morzem. Ta laguna to jest taka tutejsza, można powiedzieć, Floryda. Tam jest mnóstwo wysokich takich wieżowców. Środkiem biegnie droga, po obu stronach są te wieżowce, jakieś restauracje, dosyć prestiżowe, dosyć luksusowe miejsce i ta laguna łączy się jeszcze z morzem, więc ma słoną wodę, ale tamta woda jest dużo cieplejsza, dużo spokojniejsza i pojedziemy ją teraz zobaczyć. Jesteśmy właśnie nad tym Mar Menor. Dzisiaj jest silny wiatr, a tutaj jeszcze dodatkowo trenują samoloty wojskowe. Tutaj niedaleko jest lotnisko wojskowe i piloci oblatują samoloty szkoleniowe. To są samoloty pięknie do góry nogami leciał. Samoloty szkoleniowe. Tutaj oczywiście jest całe mnóstwo nieruchomości, takich typowo letnich nieruchomości. To się ciągnie kilometrami dosłownie. Łączy się to z San Pedro, łączy się to z San Javier, prawie do końca tej laguny. Więc tu są naprawdę kilometry kwadratowe. Tutaj też można szukać oczywiście nieruchomości. I tutaj też obowiązuje ten 8% podatek ITP, bo to jest region Murcji. I oczywiście cały czas też buduje się zupełnie nowe rzeczy. Obszar Mar Menor nie cieszy się popularnością wśród Polaków, natomiast jest bardzo, ale to bardzo popularny wśród Brytyjczyków czy Irlandczyków. Znam bardzo wielu agentów nieruchomości z takich właśnie
angielskich biur nieruchomości, którzy mówią, że operują tylko i wyłącznie na tym obszarze i sprzedają tutaj o wiele więcej niż na przykład w okolicach Torrevieja, czy na Orihuela Costa, czy bardziej na północ, tam w okolicach powiedzmy Alicante. Tutaj Anglicy sobie upodobali te tereny. Myślę, że te tereny mają olbrzymi potencjał. Myślę, że klient z Polski jak najbardziej może się zainteresować, ponieważ jest dogodny dojazd. No jest to lotnisko Alicante, które operuje, do którego tutaj spokojnie można dolecieć i operować na tym obszarze. Natomiast ceny są niższe, podatki są niższe i zdecydowanie tutaj oferuje nam ten obszar luksus za bardzo rozsądne pieniądze. Jesteśmy na centralnym placu w San Javier. Widać, że tutaj jest bardziej przestronnie, ulice są troszeczkę szersze, aczkolwiek charakter tego miasta jest bardzo podobny do San Pedro. To jest takie niewielkie, też bezpretensjonalne, można powiedzieć, miasteczko czy miasto w prowincji Murcia. Zobaczymy jeszcze sobie parę miejsc i pojedziemy zobaczyć jakieś urbanizacje, które się w tej chwili tutaj niedaleko właśnie też budują, a potem pojedziemy w takie jedno też ciekawe miejsce, wyjątkowo atrakcyjne, które jest, można powiedzieć, perełką tego wybrzeża. San Javier, czyli święty Ksawery, patron miasta. No tutaj kościół też całkiem ładny. Ayuntamiento, czyli urząd miasta, no powiem szczerze, robi wrażenie. W San Javier odbywają się międzynarodowe festiwale jazzowe. San Javier też oferuje oczywiście nowe osiedla. To są głównie apartamentowce, ale znacznie mniej niż San Pedro de Pinatar, czyli w tym miejscu, gdzie już byliśmy. I jeżeli chodzi o apartamentowce, to głównie tutaj, to jest dosyć blisko centrum. Apartamenty jakby z drugiej ręki są w tamtym kierunku, po tamtej stronie San Javier. San Javier oczywiście oferuje też nieruchomości z drugiej ręki, ale one nie są aż tak ciekawe jak tam w San Pedro i te leżące bliżej, powiedzmy, laguny, czy tego Mar Menor, ale ciekawostką jest, że tutaj też operuje na przykład InPost i możemy sobie nadać paczkę w Polsce i odebrać tutaj. A to, co jest absolutnym hitem tutaj, to są właśnie te błota, te kąpiele błotne, z których można korzystać za darmo. Wystarczy tutaj przyjechać, nabrać błota, trzeba wejść tam około 100 metrów dalej, tam są właśnie takie błota, nabrać je do jakiegoś pojemniczka, nie wiem, to może być wiaderko takie dziecięce, do tego wiaderka, potem się tym całym smarujemy i czekamy, aż wyschnie na słońcu jakieś 15-20 minut i już pozbywamy się bardzo wielu dolegliwości. Co te błota zawierają? Siarka, jod, magnez, wapń. To tylko część oczywiście elementów, które one mają. Na co działają? No, reumatyzm, alergie, uczulenia. Tego typu dolegliwości tutaj ludzie leczą i powiem szczerze, też często sam korzystam. A z tej lokalizacji, gdzie byliśmy, to jest 15 minut rowerem. 15 minut rowerem i jesteśmy. Po takiej kąpieli błotnej trzeba się oczywiście dobrze spłukać i można przejść na drugą stronę i korzystać już z kąpieli w czystej, ciepłej wodzie. I oczywiście z tej plaży, ewentualnie sporty wodne. Tutaj oczywiście też są hotele, takie hotele sanatoryjne, niektóre nawet 4-gwiazdkowe, które oferują oczywiście pobyt. Oferują oczywiście całą paletę usług, zabiegów, spa, kąpieli błotnych itp. itd. Reasumując, cały ten obszar leżący właśnie nad tą laguną, nad tym Mar Menor, to jest obszar, gdzie możemy poszukiwać luksusowych rezydencji, domów wolnostojących, szeregowców w stosunkowo rozsądnej cenie. A o tym decydują też takie czynniki właśnie jak ten podatek 8% i jednak odległość od lotniska. Natomiast oczywiście jest całe mnóstwo plusów. Mamy te błota, mamy wspaniałą lagunę, mamy także piękną marinę i plaże po tej stronie, właśnie za tą laguną już są plaże i otwarte morze.